Witam serdecznie. W dzisiejszym materiale zajmiemy się podłączeniem małej rozdzielnicy dla budynku gospodarczego. W tym celu przygotowałem taki układ, gdzie mamy 3 obwody. Jeden obwód gniazdowy, jeden obwód siłowy i jeden obwód oświetleniowy. Czyli taki malutki budynek gospodarczy i do tego mamy przewód zasilający. W tym przypadku przewód zasilający jest 5x6, troszkę przesadzony dla takiego budynku gospodarczego, bo wystarczyłaby jakaś czwórka, nawet 5x4, ale jak jest więcej, to nie zaszkodzi, gorzej jak jest mniej. Także tu jest jeszcze dodatkowo 3x2,5 do gniazda, 5x2,5 do obwodu siłowego i 3x1,5 do obwodu oświetlenia. I tak to wygląda. Także, żeby połączyć taką rozdzielnicę, to musimy prawą ręką zrobić tak i gotowe. Także jak widzicie, wcale nie jest to takie trudne, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Myślę, że każdy, kto sprawnie operuje palcami, powinien sobie z tym poradzić. Także w tym materiale to wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, daj łapkę w... Nie, żartuję. Także cofniemy się do początku i zrobimy to tak jak należy. Także żeby się cofnąć, musimy lewą ręką z kolei. I jesteśmy z powrotem. To byłoby za proste, żeby można było tak to zrobić. Także zrobimy to wszystko krok po kroku. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Napisz mi w komentarzu, jeśli mam nagrać jakiś konkretny materiał. Zapraszam na moją stronę na Facebooku do udostępniania filmów wśród swoich znajomych. No i dodatkowo zapraszam też na zakładkę społeczność na moim kanale, gdzie możecie udzielić odpowiedzi na pytania, które pomogą mi po prostu dostosować materiał do potrzeb widza. Na wstępie to wszystko, lecimy z tematem. Zaczniemy od zamontowania aparatów w rozdzielnicy. Pierwszy będzie wyłącznik główny. Ja wykorzystam w tym celu rozłącznik izolacyjny 40 A. Dodatkowo zamontujemy wyłącznik różnicowo-prądowy 25 A, gdyż taki jest zakładany maksymalny prąd, jaki będzie płynął przez ten układ cały. Potem mamy wyłącznik nadprądowy C16 trójfazowy dla zabezpieczenia gniazda siłowego. Wyłącznik nadprądowy jednofazowy C16 do zabezpieczenia gniazda 230 i wyłącznik nadprądowy B10 do zabezpieczenia oświetlenia. I to wszystko. Dlaczego taki dobór zabezpieczeń? Otóż wyłącznik główny, czyli rozłącznik izolacyjny w tym przypadku, pełni tylko funkcję rozłącznika, czyli w przypadku, gdy coś się dzieje w instalacji, jest jakaś awaria, to posłuży nam na wyłączenie całego obwodu i ten rozłącznik wyłączamy wtedy i mamy bezpieczną, zaizolowaną przerwę w tym rozłączniku i w tym momencie nie ma możliwości, żeby się pojawiło jakieś napięcie w układzie. Także do tego służy właśnie ten rozłącznik. On nie pełni funkcji żadnego zabezpieczenia. On nie wyrzuci w przypadku zwarcia, on nie wyrzuci jakby w przypadku jakiegoś tam przekroczenia prądu, jak wyłącznik nadmiarowo-prądowy. On nie wyrzuci, kiedy będzie jakieś przebicie, jak wyłącznik różnicowo-prądowy. Także no, to nie jest zabezpieczenie, to jest rozłącznik. Nie pełni funkcji zabezpieczenia. Pierwszym zabezpieczeniem w tym układzie jest wyłącznik różnicowo-prądowy. Jest to mały układ, dlatego on będzie tutaj jakby pełnił funkcję zabezpieczenia różnicowo-prądowego dla całej instalacji. Przy większych instalacjach nie polecam takiego rozwiązania. Tam trzeba jakby więcej zastosować tych wyłączników różnicowo-prądowych, ale tutaj w tej instalacji wystarczy jeden, który zabezpiecza nam całą instalację zgodnie z wymaganiami, gdyż wszystkie obwody powinny być zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi, przynajmniej dla instalacji w budynkach mieszkaniowych, wielorodzinnych, jednorodzinnych. Budynek gospodarczy można też pod to podpisać, także tak uważam przynajmniej, także tu wyłącznik różnicowo-prądowy powinien być. Zresztą zawsze lepiej jak on jest, niż jakby go nie miało być. Zawsze dodatkowo nas chroni w jakiś sposób. Dodatkowo mamy wyłącznik nadprądowy dla zabezpieczenia właśnie tego gniazda siłowego, czyli już wyłącznik nadprądowy pełni funkcję zabezpieczenia nadprądowego, czyli jeżeli
nastąpi po prostu przekroczenie wartości tych 16 A, to on po prostu wyrzuci, czyli też w przypadku zwarcia, bo jak jest zwarcie, to płynie większy prąd, wtedy jakby od razu zabezpieczenie wyrzuca. No i to samo robią te małe zabezpieczenia jednofazowe. W przypadku zwarcia czy przekroczenia wartości 16 A dla gniazda, czy 10 A dla oświetlenia. I tak to wygląda. Pamiętajmy, że gniazdo 230, na przykład takie standardowe w domu, większość tych gniazd mają maksymalną obciążalność 16 A i na takie gniazdo nie możemy dać zabezpieczenia 20 A na przykład. Maksymalne zabezpieczenie to jest 16 A. Tak samo łączniki oświetleniowe mają obciążalność 10 A, więc jakby zabezpieczenie maksymalne może być 10 A w ten sposób, nie? Także taki jest ten dobór zabezpieczeń odpowiedni. Tak samo gniazdo siłowe jest 16A na 5 V, więc nie mogę dać zabezpieczenia C20. Maksymalne zabezpieczenie to jest 16 A. Jeżeli chcę dać C20, ok, ale wtedy gniazdo 32 A. Zaczniemy od podłączenia przewodu ochronnego, głównego przewodu ochronnego, który nam dochodzi z przewodu zasilającego i podłączymy tutaj pod tą szynę. W tym celu musimy tu zdjąć te osłonki. Strasznie ciężko się je ściąga. Dobra. I podłączamy sobie. Ładnie układamy sobie tu z boku. Ważny jest też dobór rozdzielnicy, żeby jakby było w niej dosyć miejsca na spokojne ułożenie tych przewodów. Niech to się nam tu fajnie wszystko mieści, a nie żeby to było ciasno, tak? Także to robimy w ten sposób. I tutaj na ten największy zacisk z tej strony są dwa takie duże zaciski na szynie z reguły i tam doprowadzamy jakby ten przewód ochronny w ten sposób. No to sobie go najpierw skrócę, żeby go dopasować do tego. O, to będzie gdzieś w tym miejscu. Dobra. Odizolujemy sobie końcóweczkę. No, w sumie możemy nawet do tego celu wykorzystać tą. O, super. I wprowadzimy na zacisk i dokręcimy sobie ten zacisk tutaj. Ok. Czyli podstawowa sprawa jest załatwiona. Podłączenie przewodu ochronnego. Dobra. Teraz zajmiemy się przewodem neutralnym. Główna szyna neutralna w rozdzielnicy znajduje się tutaj, ta niebieska. Też musimy zdjąć tą osłonkę, bo nam będzie tu przeszkadzać przy podłączaniu. Ok. I zaczynamy. Troszkę w tym przypadku akurat jakby ta szyna nie będzie wykorzystana w pełni, gdyż podłączymy do niej tylko przewód neutralny z zasilania i od niej doprowadzimy przewód neutralny do wyłącznika różnicowo-prądowego i to jest właściwie cała jego funkcja tej szyny. Zaraz Wam powiem dlaczego. Tutaj ja sobie tylko zaznaczę, w tym miejscu będziemy i tutaj sobie przetniemy to, odizolujemy sobie końcóweczkę i wprowadzimy tu na szynę. Musimy ten zacisk tu sobie opuścić. Ok. I jest. Dobra. Tak to wygląda. No i zostały nam przewody fazowe. Przewody fazowe podłączymy na rozłącznik izolacyjny. Zostawimy sobie zapas.
trochę w tę stronę i tak i tu w ten sposób i będzie dobrze. I wprowadzamy sobie tu na zacisk. Dobra. Teraz weźmiemy sobie żyłę czarną. Jeśli chodzi o kolejność żył, to wspominałem o tym w filmie na temat gniazda siłowego, podłączania gniazda siłowego. Na kolejność żył z reguły stosuje się, bo to różnie bywa, ale tak książkowo można powiedzieć, stosujemy kolejność brązowa, czarna, szara. Taka jest można powiedzieć, książkowa kolejność żył. Natomiast chyba nie ma przepisu, który by mówił o tym, że taka właśnie kolejność ma być. No ale ja taką kolejność stosuję. I tak też podłączymy to zasilanie. Dobrze. Ok, i została nam szara żyła, więc ją sobie tak samo zrobimy sobie tutaj taki zapasik mały i ją tu podłączymy. Ok, i to jest nasze zasilanie. Podłączyliśmy zasilanie, czyli z przewodu, czy tam kabla zasilającego, zależy co tam położycie, mamy żyła ochronna na główną szynę ochronną, żyła neutralna na główną szynę neutralną i przewody fazowe pod rozłącznik izolacyjny. Kolejnym etapem będzie podłączenie neutralnej żyły do wyłącznika różnicowo-prądowego. Podłączymy sobie przewód neutralny z tej szyny na wyłącznik różnicowo-prądowy. To jest taka kolejność. I teraz to zrobimy. W tym celu ja tu wykorzystam przewód o takim samym przekroju, jaki jest przewód zasilający, czyli będzie to linka 6 kwadrat. I wykorzystamy w tym celu końcówki. Takie końcóweczki. W ten sposób. Potrzebna też nam będzie praska do końcówek. Odizolowujemy sobie końcówkę na taką długość, mniej więcej jak jest tulejka. Ściągamy izolację. Zakładamy tulejkę w ten sposób. Nie mogę ostrości tu złapać. I prasujemy praską i wychodzi nam coś takiego. Zaprasowana. Ona jest troszkę za długa, więc ją skrócimy. Tak, żeby tutaj nam wpasowała się w ten zacisk. Opuszczamy. Wprowadzimy to i dokręcimy. Ok. I zawijamy ją tak samo jak te. Tylko to już jest linka, więc ona nam się nie ułoży tak perfekcyjnie.
jak przewód sztywny, ale tutaj sobie doprowadzimy ją do wyłącznika różnicowo-prądowego w ten sposób. I tu sobie tniemy i na drugim końcu robimy dokładnie to samo. Odizolowujemy sobie końcówkę. Zakładamy tulejkę. Prasujemy. Skrócimy trochę, bo to są takie dłuższe tulejki, żeby pasowała do zacisku. Odkręcimy trochę zacisk i tu sobie dopasujemy to w ten sposób. Tak. I wprowadzamy tu na różnicówkę. Teraz doprowadzimy sobie do wyłącznika różnicowo-prądowego przewody fazowe, takie mostki. W tym celu wykorzystamy też linkę czarną. Ja to robię tak, że tu z rozłącznika doprowadzam sobie przewód do wyłącznika różnicowo-prądowego. OK. Zakładamy tulejkę. Ja trochę krócej odizolowuję, bo i tak tulejkę będę skracał, ale ogólnie to przewód powinien się dojść do samego końca tulejki. Tu nie powinno być pustego miejsca na końcu. No, ja to sobie skrócę. Wprowadzamy sobie na rozłącznik i podłączamy. I z pierwszej fazy rozłącznika na pierwszą fazę wyłącznika różnicowo-prądowego w ten sposób. Cyk, odizolujemy sobie końcówkę. Cyk, założymy. Trzeba pilnować, żeby te żyłki cienkie tutaj na przykład nie założyć tak, żeby żyłka wystawała gdzieś tu z boku. Nie zauważymy tego i możemy doprowadzić do zwarcia. Zawsze trzeba tego pilnować. I prasujemy końcówkę. Obcinamy i zakładamy. Faza pierwsza. OK. I powtarzamy tę czynność dla fazy drugiej i dla fazy trzeciej, czyli z tego zacisku tu, a z tego zacisku tu. I OK. Dobra. I mamy wszystkie trzy fazy. Tak to wygląda. Czyli teraz tak. Zasilanie przychodzi tu i stąd te trzy fazy trafiają na wyłącznik różnicowo-prądowy. Tak samo przewód neutralny wchodzi nam na tą szynę i z tej szyny trafia nam tutaj na zacisk neutralny wyłącznika różnicowo-prądowego. Także tak to wygląda. I w tym momencie zajmiemy się teraz zasileniem naszych zabezpieczeń z wyłącznika różnicowo-prądowego. W tym celu musimy wyprowadzić z zacisków wyłącznika różnicowo-prądowego zasilanie na dolną część wyłącznika nadprądowego. Także wprowadzimy to sobie w taki sam sposób i robimy zasilanie w ten sposób na dół wyłącznika nadprądowego do naszego gniazda siłowego. Zaprasujemy sobie tutaj tą końcówkę.
obcinamy i wprowadzamy sobie na zacisk. Ok. To sobie tu odegniemy. Ok. I tutaj obcinamy sobie do wyłącznika. I teraz tutaj jest coś takiego, że mamy tutaj, zobaczmy, 3 fazy. Tu 3 fazy, ale tu jeszcze mamy 2 zaciski. I teraz jakby zasilamy to w ten sposób, że co trzeci zacisk to jest jakaś faza. Czyli tu mamy pierwsza faza, druga, trzecia i znowu pierwsza, druga i koniec, nie? Czyli jakby podłączymy tutaj tą żyłę na tą pierwszą fazę i z niej zrobimy mostek na fazę pierwszą tutaj, na to zabezpieczenie. Potem tak samo zrobimy z drugiej na drugą, a trzecia będzie tylko pojedyncza. Więc jakby odizolowujemy sobie tą końcówkę. Tutaj dogniemy sobie ładnie taki mostek w ten sposób i obetniemy go sobie w tym miejscu. I zaraz tej samej długości mostek przetniemy sobie tutaj na ten drugi mostek, żeby te mostki były jednakowej długości, wtedy to będzie ładnie wyglądało. A jeśli one są różnych długości, to nie wygląda ładnie. Także ten sobie tu odłożymy i jakby mamy tu już taki mostek króciutki. Odizolujemy sobie jego końcówkę. Dobra. I w tym celu stosujemy tulejki podwójne, z takim podwójnym kołnierzykiem, szerszym. One są troszkę większe i wprowadzamy je razem z tym mostkiem tutaj do tej tulejki podwójnej. W ten sposób i do końca jeden i drugi, tak żeby nie wystawały i zaprasujemy. Tu użyję trochę innej praski, bo tamta jest tylko do 6 kwadrat, a tutaj tak by pasowało 10 zaprasować. Ok. Dobra. I wprowadzamy to tu, a od razu sobie odizolujemy tą drugą końcówkę i tu już zaprasujemy pojedynczą tulejkę. I obcinamy. Dobra. I teraz wprowadzamy tutaj na pierwszą fazę w tym miejscu i zaraz tutaj. W ten sposób. Dokręcamy i stąd dokręcamy. Teraz zajmiemy się drugą fazą. Przeciągniemy sobie i zaprasujemy sobie i dokręcamy. Ok. No i zostało nam trzecia faza. Wprowadzamy tą linkę, wyciągamy tu i wyciągamy izolację. Tulejka i prasujemy. Obcinamy. Dobra. I skrócimy sobie.
Tu już tylko pojedyncza tulejka, bo już nie odgałęziamy się do żadnego kolejnego obwodu stąd. Więc sobie zaprasujemy tu już. Zaprasujemy sobie tutaj to. Obetniemy. Wprowadzimy sobie na zacisk i dokręcimy. Ok. Tak to wygląda. Na tym zakończymy pierwszą część tego filmu. Zapraszam do obejrzenia kolejnej części, w której zajmiemy się podłączaniem wszystkich obwodów wyjściowych z tej rozdzielnicy. Także na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, cześć.